Audio Jungle. Audio Jungle. Witam Was wszystkich, nazywam się Warszawa Łukasz. Pracuję, jestem właścicielem firmy Serwis24. Zajmujemy się komputerami, laptopami. Specjalizujemy się w naprawach iPhone'ów. Postanowiłem stworzyć taki mini poradnik, taką trochę pogadankę przy naprawie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się wszystkim spodoba. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie nasz film. Jak wyjdzie fajnie i spodoba się wszystkim, myślę, że będziemy cyklicznie nagrywać kilka innych z różnych napraw. Zaczynajmy. Przygotowałem telefon do naprawy. Jest to lubiany przez wszystkich iPhone 6 Plus. Telefon cierpi na standardową przypadłość, brak dotyku, ten touch disease. Nic się nie dzieje, tak? Nie da się nic wcisnąć, nacisnąć, dotknąć, przesunąć. Niestety jest martwy. Jest martwy. Czym to jest spowodowane? Spowodowane to jest tym, że tak, na pewno od upadków. To jest raczej chyba najbardziej prawdopodobna przyczyna uszkadzania się tego. Każdy mówi, że nie upada. Mu upada, każdemu upadł telefon. Mi upadł miliard razy telefon, nic się nie stało, ale po jakimś czasie coś się może zadziać. I tu się właśnie takie coś zadziewa. Też notabene budowa płyty, tak? Budowa płyty, gdzieś tam możliwość wygięcia obudowy akurat w tej linii, gdzie ten touch IC się znajduje. Też na pewno to wszystko ma wpływ. Te telefony są krzywe jak banany. No, po prostu pękają połączenia między układem a płytą. Rzadziej sam układ jest uszkodzony. Zdarza się, są takie przypadki, aczkolwiek zwykle wystarczy go przekulować i dotyk powinien wrócić. Są dwa układy od dotyku. My dzisiaj zajmiemy się jednym, wydaje mi się, że to na nim się skończy. No to zobaczymy, zaczniemy go rozbierać i nie ma co gadać na ten temat. Bardzo częsta usterka w 6 plusach, nagminna. Wydaje mi się chyba jedna z najczęstszych w ogóle. No, już widzę, że tutaj zaczynają się schody. Już ktoś go tutaj... Już go ktoś rozbierał i śruba się kręci w kółko. Teraz będziemy musieli sobie tutaj chyba trochę sposobem poradzić. Zdarza też, że na przykład ta usterka objawia się też tym, że ten dotyk nie działa. Czasami działa, nie działa. Potem wystarczy telefon zablokować, odblokować, zaczyna działać. A to też jest dokładnie ta sama przyczyna. Ops, udało się. Ta sama przyczyna. Tu akurat jest trupem całkowitym, tu nie działa całkowicie. Także nic nie zrobimy. Ekrany były podmieniane. Taką mam informację od klienta, który nam wysłał telefon. I także nie będę go nawet podmieniał, bo nie ma sensu. Szkoda robić dwa razy tą samą robotę. Zobaczymy, co z tego będzie, jak dobierzemy się do układu i odepniemy to wszystko. Najwięcej roboty tak naprawdę jest z rozbieraniem tych telefonów. Sama naprawa płyty głównej, my najchętniej byśmy dostawali same płyty główne, żeby je naprawiać, tylko pod warunkiem, że potem ktoś, kto je składa, ma pojęcie o tym, co robi. Bo nieraz było tak, że dla nas to jest wygodniejsze naprawiać samą płytę. Nie musimy, że tak powiem, wódu odprawiać nad rozbieraniem tego telefonu na części pierwsze. W każdym razie robiliśmy płytę dla klientów. No, przyjmijmy, że to jakaś tam nasza współpraca jest. Ludzie, którzy z nami współpracują, którzy gdzieś tam te telefony sobie też tam rozbierają, składają. I robiliśmy same płyty, albo na przykład same korpus z płytą i tak odsyłaliśmy. Sprawdzony, działający telefon. A potem przychodzi do nich ten telefon i co się okazuje? Nie działa. Na przykład zrobiliśmy, dajmy na to, podświetlanie. Naprawiliśmy podświetlanie, u nas przeszło testy, sprawdziliśmy, zwykle staram się sprawdzać też jakieś tam pozostałe inne funkcje telefonu. Różne rzeczy mogą się zadziać podczas naprawy.
I co? I do nas pretensje, że wcześniej to działało, a teraz nie działa. A tak naprawdę drugą połowę składania telefonu już wykonuje ten klient, tak? Ta osoba, do której to odsyłamy. No i dla nas jest oczywiste, że gdzieś tam u niego coś się podziało, tak? Gdzieś coś krzywo wpiął, na przykład docisnął gdzieś tą płytę, urwał jakąś cewkę przy gnieździe. Często na przykład ludzie mówią, że nagle nie działają głośniki, tak? A co się okazuje, że oni przy otwieraniu taśm wyrywają cewki po prostu od mikrofonu i przestaje działać. I potem do nas są pretensje niepotrzebne. No oczywiście wiadomo, no, skoro współpracujemy, to takie rzeczy zrobimy. W razie czego poprawimy to dla nich i naprawimy nawet to i za darmo. To też nie chodzi, żeby się wykłócać. Odpalimy tutaj teraz nagrywanie. Odpalimy nagrywanie. Zobaczymy, co tutaj nam wyjdzie. Więc tak, mamy rozebraną płytę. Płyta jest rozebrana. I sobie tutaj namierzymy teraz układ, który nas interesuje. Jest to ten układ. Jeszcze sobie schemat przygotowałem. 6 plusa. To jest U2401, ten układ. I co? No, będziemy go teraz ściągać. Zobaczymy, jak wygląda pod spodem. Pewnie normalnie, bo nie wiem, czy będzie widać te pęknięte luty akurat. Zobaczymy. Przygotujemy sobie go troszeczkę. Akurat lubię robić te układy, lubię je robić, lubię robić tą usterkę. Robi się to szybko, sprawnie. Jeśli nic się nie zadzieje złego w międzyczasie, to robota jest przyjemna. Robota jest przyjemna. Już wyjaśniam, co robią te złotówki 50 groszówki. Używam ich do izolacji termicznej płyty głównej. Wiem, że pewnie za 1 000 000 złotych są jakieś i blaszki, tak samo jak są i otwieracze, i przyssawki, i dogrzewacze ekranu, żeby łatwiej było go zdjąć. Wiem, że to kosztuje pierdyliard złotych zapewne. Pewnie wszyscy fanboye mają i prawdziwi naprawiacze iPhone'ów też je mają. Ja uważam, że mam na co wydawać pieniądze. I akurat tego typu gadżety mi są niepotrzebne do szczęścia. Tutaj, że tak powiem, to rozwiązanie jest świetne, tanie i na pewno niczym nie ustępuje rozwiązaniom jakichś firm zewnętrznych, powiedzmy, no, które gdzieś tam, nie będę teraz robił reklamy nikomu, bo mnie nikt nie robi. O, mamy go. Nawet powiem szczerze, chyba widać miejsca, w których te luty puściły albo były gorsze. Już układ zdjęty. Tak, widać doskonale to. Staram się, żeby udało się to pokazać. Tak. Myślę, że i to połączenie prawdopodobnie spowodowało tą usterkę. Tak, tu były zasiędziałe do pola. No, okej, no, wygląda na to, że obejdzie się bez wymiany układu, że jednak tutaj problem był w połączeniu, nie w wadzie samego układu. Także powinno się skończyć dobrze.
ale nie chwalmy dnia przed zachodem. Zawsze co ma się zepsuć się zepsuje. Wolałbym, żeby nie, wolałbym, żeby nasz pierwszy filmik poszedł zgodnie z planem, żeby się wszystko magicznie naprawiło, żeby nie było tu żadnego fuck upa na koniec, że nie działa. Szczególnie, że jest godzina 22:30, ja od godziny 9 jestem jeszcze w pracy. No ale to już taka branża jest. Niestety. Nie ma tej wygody, która jest gdzieś na etacie, prawda? Jednak prowadząc tą działalność mniejszą lub większą, my się tam nie uważamy za jakąś ogromną firmę. Co prawda jest u nas 3 osoby, 4 osoby, 5 osób, ale jakoś leci. Czasami sobie ponarzekam, że trzeba za dłużej pracować, ale summa summarum lubię to, co robię. Jest to fajne. Szczególnie przy naprawach iPhone'ów, gdzie, że tak powiem, temat jest rozwojowy. Cały czas, że tak powiem, pojawiają się nowe usterki. Trzeba szukać informacji na ich temat. Też trzeba samemu robić research. To nie jest tak, że wszędzie jest wszystko opisane. Przecież jest dużo jednak na zagranicznych forach dużo jest różnych usterek rozpisanych i dużo solucji jest napisanych. Także nawet ktoś, kto tak naprawdę nie zajmuje się tym na co dzień, mógłby na temat jakiejś tam konkretnej usterki znaleźć informacje i prawdopodobnie znaleźć też rozwiązanie tego problemu. No tylko trzeba mieć też sprzęt i umiejętności, żeby potem ewentualnie tą naprawę wykonać. Diagnoza jest dla mnie przynajmniej 80% sukcesu to jest postawienie trafnej diagnozy. Tak naprawdę już naprawa właśnie przy posiadanym sprzęcie i odrobinie doświadczenia, no, większej, nie wiem, już przesadziłem. Chociaż są też ludzie, którzy zbyt dużo oglądają tych poradników. Zwykle to są klienci nasi, którzy przychodzą tutaj do nas na przykład z jakąś lusterką, już wiedzą, co trzeba zrobić. Przychodzą z telefonem, na przykład z iPhone'em, który się nie ładuje. I już na internecie jest wielkimi czerwonymi literami U2. Jak nie działa iPhone 5S, to coś jest zepsute U2. Zawsze to jest U2. I przychodzi on, mówi, że to trzeba wymienić, prawdopodobnie jest to ten układ. Ile będzie to kosztować? No i my na przykład mówimy, że będzie to kosztować, no nie wiem, powiedzmy, że w 5S jest to 250 zł. No i mówimy 250 zł. I wielkie oczy. Jak to 250 zł? No tak to, no. Jest to, że tak powiem, naprawa skomplikowana, jest lutowanie na płycie głównej. No, też musimy mieć odpowiedni sprzęt, żeby to zrobić. Nie robimy tego na kolanie. Zainwestowaliśmy w sprzęt i w czas, żeby tego wszystkiego się nauczyć. Nie będziemy tego robić za 5 zł, tak? No to czego się dowiadujemy od klienta? Dowiadujemy się tego, że na internecie jest pełno poradników i według niego to można zrobić w chwilę i to nie powinno tyle kosztować, tak? No to dobrze, no to pytanie teraz, no to czemu klient sobie sam tego nie zrobi? Przecież nikt nikomu nie broni. I ciężko jednak przy tej mnogości tych poradników, no to jednak w dwie strony idzie, tak? Z jednej strony jest to fajne, że dużo informacji jest dostępnych ogólnie, niekoniecznie na polskich forach. Tu panuje jakaś dziwna tendencja do tego, żeby się nie dzielić wiedzą, żeby ją ukrywać, bo ktoś może to zobaczyć i zacząć zarabiać też pieniądze. Przecież rynek jest duży. Każdy będzie miał swoich klientów tak czy siak. Nikt przecież nie będzie jechał pół Polski, żeby gdzieś tam naprawić coś, jeśli na miejscu ma jakiś serwis. Uważam, że powinniśmy się dzielić wiedzą i jakimiś tam rozwiązaniami. No wiadomo, że też w granicach rozsądku. Ale powiedzmy, no, z samego opisu no, też nie są ludzie sami w stanie czegoś zrobić. Dlatego nie ma co się bać, że nagle ktoś zabierze komuś chleb i będzie to robił i już nikt do mnie nie przyjdzie, bo ja się
pokażę tak jak dzisiaj, jak zrobić Touch IC w iPhone 6 Plus i nagle wszyscy zaczną je robić. Przecież wiadomo, że tak nie będzie. Zresztą tych poradników jest tryliard na internecie. Są amerykańskie te poradniki. Nie widziałem polskich. Nie widziałem polskich i to też jest powód, dla którego zdecydowałem się coś takiego nagrać. Uważam, że to jest fajna sprawa. Fajnie to wygląda. Lubię oglądać. Można się dużo nauczyć. No i szczególnie jak jeszcze ciekawie ktoś to opowiada, to też jest to fajne. Nałożymy teraz, ja tak gadam, ale zdjęliśmy układ, wyczyściłem układ tam i co? I będziemy teraz nakładać nowe kulki za pomocą pasty ludowniczej i odpowiedniego sita, które jeśli byłoby czyste, to byłoby mi prościej. To jest świetna sprawa. Niestety one się dosyć szybko zużywają. Szczególnie jak ich się często używa. No akurat ja nie jestem zwolennikiem tego, że jak coś kupię, to żeby leżało, tylko właśnie z tego korzystam, dlatego to wszystko jest w stanie jakim jest. Szczególnie, że używam tego na co dzień bardzo dużo. No i raz na kilka tygodni trzeba te sita kupić. Zrobimy troszeczkę lepiej. Tu jeszcze chyba na szpatułce mam trochę tego. Nie ma. Nakładamy trochę pasty. To są takie mikrokuleczki. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tutaj jeszcze dam radę to pod... Są mikrokuleczki w formie takiego płynu. To rozprowadzamy na tym sicie. Ważne, żeby sito było proste. To jest mega ważne. Mega ważne jest, żeby układ był dobrze wyczyszczony, żeby był równy. To jest już duża część sukcesu, żeby tego nie robić po prostu 2 razy. Ważne, żeby kule były równe po wlucie. Zobaczymy, na ile nam się to uda dzisiaj. Oczywiście najlepszym scenariuszem jest, jeśli teraz zdejmując to sito, wszystkie kulki zostaną na miejscu. Nie zawsze tak się dzieje. Najgorzej jest przy dużych układach. Najgorzej jest na przykład przy układach, no choćby nawet przy basebandzie. O, udało nam się. Jest świetnie. Wygląda rewelacyjnie. Przy układach basebandu, choćby w szóstce też bardzo dużo robimy szóstek z basebandem. Tam te kule muszą być równe. Muszą być równe, muszą być dobrze położone, bo ten układ jest strasznie wrażliwy na jakikolwiek brak połączenia w jakichś ważnych sygnałowych liniach. Tak naprawdę już często nagminnie pękające tam przelotki przy tym układzie, jedna albo dwie. Już wystarczy, żeby jedna pękła i już nie mamy zasięgu, tak? Nie zaloguje nam się do sieci, nie pokaże e-mail. Tak naprawdę telefon traci całkowicie funkcję GSM przez jedno uszkodzone pole. Także tam trzeba się trochę przyłożyć do tego. Tutaj wygląda to całkiem fajnie. Świetnie wygląda. Wydaje mi się, że będzie bardzo dobrze. No to co? Wydaje mi się, że możemy przystąpić do wlutowania go z powrotem. Ważne, żeby też go wlutować w dobrą stronę. Trochę brudny jest, muszę go wyczyścić jednak. Też wpadłem na pomysł, żeby nagrywać po takich godzinach. Jestem po całym dniu pracy. Nie ukrywam, że jedyne o czym marzę to jest teraz do mnie napić piwa. Wydaje mi się, że jak będzie działać, to chyba zasłużę na to.
Dobra. Wyczyszczę go tylko wstępnie, żebym widział w ogóle, w którą stronę go wlutować. Powinien być wlutowany napisami w moją stronę. Nie wiem, jestem trochę przyślepy już. Tutaj się spuściłem. To jest układ mega delikatny. Jak nie wiem, czy to dobrze widać, ale jest szklany. Jest szklany, jest mega podatny na jakieś... O, świetnie. Mega podatny jest na wszelkie jakieś naprężenia. No i akurat w tym miejscu telefonu, tak jak mówiłem, on się wygina. Pękają kulki, tak? Ale na przykład zdarzył nam się przypadek, że układ był pęknięty. Był układ pęknięty, tak samo na przykład jak był układ audio, który tutaj jest obok. Widać go. To jest ten układ. Też był pęknięty w pół. Gdzieś tam ten telefon musiał się wygiąć. Często wyginają się, jak nosi się go na pupie. Chyba faceci tak chyba nie robią, bardziej dziewczyny. Przynajmniej ja to tak zauważyłem. Że gdzieś tam noszą ten telefon z tyłu i... No i co? No i wygina się w banan. No jak ktoś... Zwykle gdzieś tam jakieś krągłości występują, to ten telefon się dostosowuje do powierzchni, na której leży. I nie można mieć pretensji do tego, żeby się wyginał. Tak naprawdę powinniśmy... Dziwnie może to zabrzmieć, ale... Powinniśmy się cieszyć, że się wygina. I co? Wlutowujemy go. On sobie powinien wskoczyć. Nie musi być wypozycjonowany jakiś super idealnie. Jakbym zwiększył temperaturę, to by to poszło sprawniej. Trzeba troszeczkę uważać, bo akurat pod tym układem jest procesor, ale jest tam też układ od podświetlania, przynajmniej w szóstkach bez plusa jest układ podświetlania. Bardzo często gdzieś tam się, szczególnie że ten driver od podświetlania jest klejony klejem, często się odkleja przy lutowaniu. Gdzieś tam ta temperatura jest za długo jest grzany i temperatura jest za wysoka. Zdarza się. To też nie jest nic złego, no, ma prawo. Szczególnie, że te układy na tej płycie są jakoś tam nadwyrężone od funkcjonowania i wszystkich wygięć, upadków. Także robiąc jedno, gdzieś tam może puścić drugie. No jednak jakiś tam, to jest szok termiczny dla płyty. No płyta zwykle w normalnych warunkach nie jest grzana do takich temperatur. Także no, jak coś ma puścić, to puści. No, tak często jest też przy zalaniach, tak? Układ, telefon zalany przychodzi na przykład do nas, w którym, no przyjmijmy, że... Co to jest? Przyjmijmy, że... To coś tam się zadziało. Że telefon przed zalany i klient opowiada, że wpadł do wody, został szybko wyjęty, włożony do ryżu. Ryż zawsze jest magicznym lekarstwem na wszystko. Widziałem gdzieś na zdjęciach, jak ktoś przyniósł telefon w ryżu, bezpośrednio w pojemniku z ryżem do serwisu. No i w każdym razie wysuszyli go w tym ryżu, na tym kaloryferze, gdziekolwiek indziej i przynoszą go tutaj, mówią, że telefon się już zaczął włączać, że już działa, tylko na przykład nie działa głośnik. No to dobrze, no to rozbieramy go, robimy, ale informujemy też klienta, że coś się może zadziać, tak? I co się okazuje? Często i gęsto po dłuższych zalaniach, gdzie jakaś korozja już zaczyna postępować, jest tak, że my otwierając ten telefon jesteśmy... narażamy ten telefon na to, że może się uszkodzić coś innego. Na początku jest tak, że zawsze na początku działa, potem przestaje. Klient ma do nas pretensje, że przecież oddawał telefon, który się włączał, który miał tylko głośnik włączony, nie działający, a czemu nagle teraz nie działa? No nie działa, bo był zalany. Dlatego na gwarancję, na przykład na gwarancję na zalanie nie dajemy.
szczególnie w iPhone'ach, to zalania w iPhone'ach są beznadziejne do roboty. Są beznadziejne. Nienawidzę tego robić, bo no co tam ma się popsuć, to się wszystko popsuje. Zwykle ta woda, nie wiem czy to tak specjalnie jest zaprojektowane, zwykle jak ta woda się wlewa na minimalna ilość wody, bo klient mówi, że dosłownie kapnęło mu gdzieś, albo gdzieś był na parapecie i to ma kropelka wody. Tylko zwykle zawsze w tych telefonach ta kropelka wody wpada w miejsce, w którym wyrządzi największe szkody. Nie wiem, czy to jest tak zrobione specjalnie, czy ktoś o tym faktycznie pomyślał, był tak mądry, żeby to zrobił, bo to musi być mądrość, żeby coś takiego wymyślić, że ten telefon się ubije, tak, no bo po co ten telefon ma działać kilka lat. Super, niech go zaleje kropelka wody i niech padnie. Klient sobie kupi nowego. Także z tymi zalaniami jest problem. Nawet teoretycznie wodoodporne telefony, takie jak Xperia Z, które są wodoodporne, tak naprawdę ta wodoodporność jest taka raczej chyba na papierze, wydaje mi się. Dużo też po zalaniu ich robiliśmy. Gdzieś one mało są wodoodporne. Szczególnie, że one są wodoodporne tylko do pewnej głębokości, do pewnego ciśnienia, a potem ta wodoodporność, że tak powiem, już jest... Coś tutaj nie bardzo mi to wchodzi. Ta wodoodporność potem już jest tylko na papierze. Zresztą nie wiem w ogóle, co to za wsadzanie telefonu do wody? Bez sensu. Przecież wiadomo, że tam są otwory na ładowarkę, na tackę SIM, przecież to jest pewne, że gdzieś się wleje ta woda, szczególnie, że na przykład producent takich Xperia, jest chyba tam informacja na telefonie się pojawia, żeby zamknąć klapkę od karty SIM. Czy od SIM i od ładowania bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Przy pływaniu, no i ludzie często o tym zapominają, jednak ta woda się tam wleje. No i co? No i potem jest zdziwko. Zdziwko, że telefon nie działa. Zdziwko, że telefon nie działa. No przecież był wodoodporny. No tak, był wodoodporny, pewnie. Był wodoodporny, już nie jest. Trudno, gwarancja panu tego nie obejmie i ma pan w tym momencie telefon, który jest niedziałający. Telefon złożony, odpalamy. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to dotyk powinien nam wrócić. Nie ukrywam, że byłoby to miłe zakończenie dnia. Klient twierdzi, że podmieniał wyświetlacza. A nie, przepraszam. Zbyt szybko chciałem się nacieszyć. Niestety nie wpiąłem dobrze dotyku. Wskakuj. Postaram się następny film zrobić z basebandem. Tak, chyba tu będzie inny problem. Chyba że układ jest jednak uszkodzony. Ukrywam, że
ukrywam, że jest to po prostu dziwne. Weźmiemy drugi wyświetlacz. Może jednak ten wyświetlacz... Jednak z tym problem jest. Jeśli klient twierdzi, że podmieniał wyświetlacze, no to domyślam się, że na innych też nie działało. Jest szansa taka, że sam sobie wyświetlacz też nie działał. Touch IC swoją drogą. No nic, no zobaczymy teraz. Jest szansa, żeby nie zadziałał. Jak nie zadziała, to po prostu wlutujemy nowy układ. Nie wiem, czy jeszcze jakiś został. Miało być tak pięknie. No nie działa. Czyli jednak potrzebujemy dawcy. Dobra. Nie ma co przedłużać. Nie będziemy... Chociaż tyle, że ten film, widać, że nie jest ustawiany film. No nic, zlutujemy nowy układ. No tak naprawdę też zamysł był taki od początku, żeby już jednak podmienić ten układ, ale byłem za tym, żeby jednak pokazać, jak wygląda kulkowanie tego układu. Przecież z tego co widzę, to i tak by mnie to czekało, bo chyba jest jeden, który gdzieś tam kiedyś lutowałem i go odlutowałem. I tak. Trzeba go zakulkować. No nic, wybierzemy jakiś. Tak, bo te duże mam nowe, te są też nowe. Zdarza się, że gdzieś lutujemy. Gdzieś trzeba odlutować potem ten układ. Może się uda zrobić trochę szybciej. Przeładowanie. Jak się nagrywa. No nie, dobrze się chyba wyfrunął. Tak, jest nam niepotrzebny. No nic, to robimy tak. Szybko przygotowujemy płytę. Nie będziemy się za bardzo z tym tutaj teraz przejmować. Zrobimy to szybko i sprawnie. Też chcę iść do domu. Ups. Teraz go zostawimy. Szybko i sprawnie, naprawdę powiedziałem. To jest trochę przykre, jak jednak się naprawia. Ma się nadzieję, że o tak, już zadziała. Już zrobiłem to właśnie. Włączy się, będzie działał. Będę mógł go złożyć. A tu jednak jest inaczej. Jednak jest inaczej i jest trochę przykre.
No i nic, dobra. Płyta jest wyczyszczona. Płyta jest wyczyszczona, zaraz wybierzemy. Jeszcze można troszeczkę poprawić z jednej strony. Uciekło mi parę pól, ale tu się nie ma co tym przejmować, są puste. Pula. Dla pewności zaraz jeszcze sobie zerkniemy na schemacie, ale z tego co pamiętam to tak, puste są, ale dla świętego spokoju. Czwarty rząd. Tu jest czwarty rząd. To jest taki ten układ. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. No nic, weźmiemy. Wydaje mi się, że wezmę tego. Wygląda trochę lepiej. No to co? Szybko czyścimy go. Okay. Jeszcze musimy troszeczkę pociągą przebrać jednak. Są jakieś trzymadełka na te układy. One są tak małe, że ciężko to coś zrobić z tym. Dobra. Jest świetnie. Użyjemy teraz tego sita, którego używaliśmy. Powinno być jeszcze w miarę czyste. Nie, to nie jest to. Tak, jest czyste. No teraz już mam nadzieję, że zadziała. Niespodziewane sytuacje są budujące. No nie zawsze wszystko może się udawać. Tu nie ma co się przejmować, jak nie wychodzi za pierwszym razem. Trzeba spróbować drugi raz, trzeci. Niestety nikt nie powiedział, że w życiu będzie łatwo. Świetnie.
łatwo. Ale taka branża. Taka branża. Nic nie poradzimy na to. Aczkolwiek gdyby wszystko się udawało, to byłoby świetnie. Najważniejsze, że dałoby się oszczędzić dużo czasu, którego chyba każdy ma jak na lekarstwo. Jednak ten czas jest tutaj tym czynnikiem decydującym w wielu rzeczach. I co? Zbudowaliśmy. Damy mu teraz chwilę. I zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Która godzina 23. Naprawdę powiedziałem, że lubię te naprawy? Do czyszczenia używamy izopropanolu. Mamy też środek, który się nazywa Cleanser PCC15 do czyszczenia stopnika. Całkiem niezły, szybko parowuje. Płyta wygląda całkiem nieźle potem. No i co? No i chwila prawdy. Wkładamy sprzęt z nowym układem i trzymamy kciuki, żeby tym razem zapalił. Tak jak powinien od początku. Trzymajcie kciuki, żeby teraz się już udało. Wszyscy będziemy mogli pójść do domu. Ciężki żywot naprawiacza i naprawiacza. No. Włącz się. Jest. Ups. Zablokowałem go, ale... Tak, w końcu. Niestety po nieprzewidzianych turbulencjach z kulowaniem starego układu jednak wymiana na nowy była konieczna. Jednak po części postawiłem błędną diagnozę. Niepotrzebnie zrobiłem stary układ. Trudno, zdarza się. No, dopóki się nie zrobi, to się nie sprawdzi. Strasznie się cieszę, że działa. Mogę pisać wszystko. Widzę, że na całej długości działa. Nie mam kodu do odblokowania, także go nie sprawdzę. Naprawiliśmy usterkę Touch IC Touch Disease w 6 Plusie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że nie trwało to zbyt długo. Było trochę nieprzewidzianych jakichś akcji. Szczęśliwie się udało. Polubcie nas na Facebooku, profil serwis24.pl. Na YouTubie subskrybujcie, komentujcie. Zrobimy kolejne. Do zobaczenia.